It's what I'm starting to hear, the whispers reach in my ears, a warm and Hejka, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Ja już się wyszykowałam do wyjścia. Dzisiaj mam płaszcz z Zary. On chyba ma 80% wełny, z tego co pamiętam, więc całkiem fajny skład, ale jest bardzo cieniutki. Chociaż wiem, jest raczej powinno być zimno, ale słuchajcie, jakiś ciepły front idzie do Busanu i ma być po 14-17 stopni nawet w tym tygodniu, więc zima, nie zima, jak to u nas czasami tutaj bywa. Pamiętam, że w zeszłym roku, jak oglądałam któregoś tam vlogmasa, który mi się rzucił, to słuchajcie, było nawet 25 albo 6 stopni, kiedy Klaudia była u mnie przed świętami, więc pogoda, no, rewelacyjna. Dobra, słuchajcie, co ja tutaj mam na sobie. Właśnie oprócz tego płaszczyka z Zary to mam cardigan z lumpeksu, który zrobił się troszkę za duży i nie wiem, czy dobrze wygląda. Mam wisiorek srebrny, bo mam także srebrną tą sprzączkę od paska. Cardigan, sprzączka, tutaj mamy białe te spodnie, które też kojarzycie i buty z H&M-u, które są fajne, wygodne, takie cichobiegi, jak to się nazywa, szalik nie wiem, czy to jest wełna, ale mi się podobała kolorystyka, bo właśnie też pasuje trochę do tego mojego płaszczyka i dzisiaj, chociaż nie chciałam, bo taka dzisiaj elegancka trochę ta stylizacja, ale mam tego, jak on się nazywa? Plecaczek, a to dlatego, że właśnie muszę wszystko zmieścić na zakupy, bo lecimy na Busan-yok, tam zakupimy wszystkie składniki do, słuchajcie, do czego? Jezu, nie mogę się wysłowić, do bigosu i się zastanawiam, czy nie skusić się, żeby część pierogów zrobić z kapustą i grzybami, a część nie zrobić z takie ruskie, czyli z czym? Z ziemniakami oraz z serem białym, bo tutaj na Busan-yok można kupić ser biały. Muszę wam coś powiedzieć śmiesznego. Gadałam do was po drodze i słuchajcie, okazało się, że wrzuciłam mikrofon do kieszeni i nie zauważyłam, że jeszcze jest podłączony do DJ Osmo, dlatego gadałam, a tak naprawdę słyszeliście prawdopodobnie szum. Trzeba uważać na to, tak, sprawdzać często. Do protestów, do wieców trzeba się przyzwyczaić, mieszkając w Korei, bo to są takie widoki bardzo, bardzo, bardzo częste. Lecimy teraz do sklepu, za chwilę wchodzimy na Chinatown, a tutaj jest Texas Town, chyba tak się ono nazywa, czyli wyglądające trochę jak taki, wiecie, ala z kowbojskiego filmu i jest bardzo blisko właśnie Chinatown, więc można sobie przejść uliczkami, ale słuchajcie, mam pecha, trafiłam właśnie na break time, czyli na przerwę od 14 do 14:30 i liczę na to, że uda mi się wszystko ogarnąć szybko, żeby zdążyć odebrać Eliasza. No to się nic, no, przejdziemy tutaj po tej uliczce i przy okazji może powiem wam, bo ostatnio mi się rzucił, może już nie tak ostatnio, jakiś czas temu filmik, to, że Busan jest niebezpieczny. Dlatego, że jedna dziewczyna wypowiadała się o tym, że jakiś mężczyzna ją śledził, że czuła się niekomfortowo i w ogóle. Oczywiście, jak w każdym mieście znajdzie się jakaś dzielnica, gdzie nie jest przyjazna nie tylko obcokrajowcom, ale także mieszkańcom. I jedną z takich dzielnic tutaj w Busanie to jest właśnie Busan-yok. Tak jak chyba w większości miast, z tego co słyszałam, to właśnie te dzielnice, gdzie znajduje się ogólnie stacja metra, to najczęściej jest tą taką troszkę szemraną. Nie chcę mówić, że to jest tak wszędzie, ale po prostu jest wyższe stężenie takich szemranych osobników. No i
Czy Busan jest niebezpieczny? No tak jak mówię, jak większość miast ma jakieś dzielnice, gdzie może coś się nam stać, możemy poczuć się zagrożeni, ale to nie jest tak, że tutaj jest niebezpieczeństwo. Czasami to zależy oczywiście od naszego bad luck, czyli nieszczęścia, że właśnie na nas to wtrafiło, ale raczej Busan należy do tych bezpiecznych miejsc, gdzie powinniśmy się czuć komfortowo. No niestety czasami tak bywa i mam nadzieję, że jakbyście tutaj mieli przyjechać, to nie będziecie osądzać tego miasta jako takiego, wiecie, niebezpieczeństwa, bo oczywiście takie filmiki także się bardziej klikają i trochę mnie to zasmuciło, dlatego że ona chyba była tam 2 czy 3 dni w Busan, a nagrała tak naprawdę jeden filmik z świątyni, a jeden filmik z tego. Właśnie, a 2 filmiki na temat to, że się czuła w Busan niebezpiecznie, co mnie trochę to zabolało, bo okej, sytuacja sytuacją, ale nie powinniśmy też tego miasta oceniać po jednym takim zdarzeniu, pokazać coś więcej i się przekonać, że jest lepiej. Oczywiście każdy myśli jak myśli, uważa. Przecież też nie będę nikomu zabraniała, ale chciałam wam powiedzieć, że po prostu ja mieszkając tutaj przez te 3 lata już, tak? W Busan? 3 lata. To powiem wam szczerze, że jeszcze nie miałam chyba... Musiałam zmienić rękę, to mieszkając tutaj w Busan około 3 lat teraz, to będzie 3 lata, to miałam okazję, żeby poczuć się, że czuję się niebezpiecznie, że czuję się nieprzyjemnie tutaj w tym mieście, ale to było tylko takie chwilowe i to było raz, może góra 2 razy, kiedy poczułam, że jakby panowie się na mnie dziwnie spojrzeli, dziwnie się na mnie zareagowali, więc wtedy poczułam się źle, ale ogólnie uważam, że nie miałam więcej takich sytuacji i uważam, że Busan należy do bezpiecznych miast do zwiedzania i mam nadzieję, że jeżeli się zdecydujecie tu przyjechać, także będziecie mieli takie same co do mnie wrażenia. Charakterystyczną rzeczą w dzielnicach w Korei są oczywiście markety. Często duże dzielnice w miastach mają swoje markety, gdzie możecie coś kupić, gdzie możecie zobaczyć, jak wyglądają takie markety, plus do tego na przykład spróbować jakiś lokalnego street foodu. I właśnie zmierzamy do takiego marketu tutaj na Busan-yok. Nawet nie wiedziałam, że on tutaj jest. Możecie też zobaczyć różne produkty, które są dostępne przez lokalnych sprzedawców, więc taki market jest ciekawym miejscem do odwiedzenia, zobaczenia jak to wygląda. Tak właśnie liczyłam, że znajdę tutaj moją ulubioną przekąskę zimową, czyli hot dog. Hot dog to są drożdżowe placuszki. Tutaj w Busan nadziewane siat, czyli mieszanką cukru oraz nasion, dzięki czemu ma taki fajny posmak, plus nadaje trochę chrupkości. Jedna z moich ulubionych przekąsek. Słuchajcie, w ogóle ten siat hot dog pochodzi z Busan. Wcześniej był nadziewany albo miodem, albo tym cukrem. A to tutaj w Busan zaczęli robić właśnie taki hot dog z nasionami. Nasiona różne, które możecie które po prostu lubicie. Słonecznik, dynie, wrzucacie orzechy nawet można. Wrzucacie wszystko w środek i jest to przepyszne. Najlepsze oczywiście ciepłe, tylko trzeba uważać, żeby się nie upiec, żeby się nie poparzyć, bo niestety ten cukier jest bardzo gorący i ja nieraz sobie już przypiekłam mój język.
Kolejną taką ulubioną przekąską zimową to są oczywiście pieczone kasztany, dostępne wszędzie. Możecie naprawdę na uliczkach, w małych stoiskach, w dużych stoiskach, ale także na przykład w kawiarniach sprzedają także takie pieczone kasztany. Dobre, ciepłe, rozgrzewające. Myślę, że to jest jeden z takich produktów, które Koreańczycy uwielbiają jako taka przekąska po drodze zjeść i posmakować. Jedna bardzo ważna uwaga dla Was, jeżeli chcecie zjeść dobry hot dog, to kupcie świeżo robiony, bo niestety taki już odleżały, który ja kupiłam, nie smakuje za dobrze, trochę gumowo, ten cukier już zaczyna się krystalizować, przez co ten smak nie jest taki dobry. Prawdopodobnie ten drugi to wezmę do domu i sobie go podgrzeję w airfryerze, wtedy powinien wrócić z tą swoją chrupkością. To jest bardzo ważne, bo jednak nie lubimy gumowych przekąsek. Jeżeli chcielibyście kiedyś zobaczyć, jak wyglądał Busan, to tu są zdjęcia z różnych lat, kiedy Busan powstawał. Choryang-hean, czyli Choryang morze. O, chyba dzielnica w ogóle Choryang. Tutaj mamy 1910, chyba Busan Upyongguk. A, czyli poczta. Kolejne lata. Ciekawie. Tu już jest 1930, dalej pusto jest. 1960, już coraz bliżej. 1950. Jaka różnica? 1960, chyba zależy od dzielnicy. Ach. 1977 to chyba taki początek wzrostu ekonomicznego. 1970, 2000. Wszystko kupiłam, ale słuchajcie, nie było w ogóle produktów z Polski, co mnie bardzo zszokowało, bo zawsze były, więc nie wiem dlaczego, może jakaś dostawa nie została zrobiona, może nie potrzebują, albo wiecie, z innych powodów, ale zawsze były. Nawet w trakcie, wiecie, wybuchu były dostawy normalnie polskich produktów, było można je znaleźć, a teraz tylko i wyłącznie właśnie rosyjskie. Jestem ciekawa, z czym to jest spowodowane, czy po prostu wyprzedawali te magazyny, dlatego były polskie produkty jeszcze przez długi czas, a teraz już koniec. Nie wiem, zobaczymy, czy to się coś zmieni, czy po prostu teraz mieli taką chwilę, że nic nie było. Tak, tu kolejka do Idziemy Pizza. Właśnie jest pokazany Choryang. To jest ta stacja, którą widzieli. Kupiłam. Pokażę Wam szybko, co kupiłam. A jest tego całkiem sporo z tego. Jak to się nazywa? Z tego rosyjskiego sklepu i najpierw Daiso, to mamy tu takie różne uchwyty, bo niestety te, które mam, to są kiepskie. Na taśmę mi się nie chciało trzymać. Tutaj Eliasz będzie musiał dla swojego kolegi napisać kartkę i kolega też dostanie prezent, dlatego że Eliasz dostał od swojego kolegi za to bransoletkę, słuchajcie. Taką christmasową bransoletkę. Więc chciał się odwdzięczyć i dostanie. Kupiłam więcej baterii,
i więcej tych uchwytów, bo często potrzebuję w domu. Mam groszek, bo ten koreański groszek jest bardzo twardy, jest niesmaczny, więc kupiłam w tym sklepie, liczę, że będzie smaczny. Kupiłam też ogórki, dlatego że wychodzą bardzo tanio. W Imart wychodziły chyba po 6 zł. Właśnie taki cały słoik ogórków, takich a la korniszony w occie, coś takiego. Wychodziły bardzo drogo. Mamy też klasyczny majonez. Będzie to majonez właśnie do sałatki, ale także do innych tam pierdół moich. Mamy dwie kiełbasy. Takie. Pewnie zużyję mniej, ale mój mąż mówi, że bardzo lubi. Więc chcę mu po prostu dać. Mamy też boczek, także słuchajcie, do czego? Na pewno będą do zrazów, ale też będzie do bigosu. Oczywiście moja ulubiona przekąska, bo mamy tutaj ten słonecznik prażony, solony i kupiłam też ten biały ser. Użyję albo do tego, jak to się mówi, albo użyję do pierogów, albo do czegoś innego, to na pewno się przyda. Do mojej kawowej kawiarni to kupiłam jeszcze jedną półeczkę, właśnie żeby położyć ją jedna na drugiej, żeby mieć jeszcze miejsce do poukładania. W second shopie oczywiście kupiłam kolejny koc, ale nie mówcie tego mojemu mężowi, bo mnie wyrzuci z domu, bo już powiedział, że ile ty masz zamiar tych koców kupować, ale patrzcie jaki fajny jest. Pójdzie za chwilę do prania. I mamy też raczej taki kremowy kardigan wełniany w 100%. I patrzcie, jakie ładne zdobienia ma. Tutaj nawet guziczki ma takie powlekane. No ładny jest, bardzo taki fajny. Moim zdaniem będzie super wyglądać. Nie jest za długi. Będzie można do swetr, do jakichś spódnic, do sukienki właśnie. I co jest ważne, on jest chyba z tych takich luźniejszych tu na dole, co nie będą aż tak bardzo opinać, bo ja mam bardzo dużo takich właśnie opiętych. Ale to zobaczymy, bo tak teraz patrzę, że to może być tak pół na pół. To był taki szybki unboxing ze sklepu. No żałuję trochę, że tak mało polskich produktów. W ogóle nie było polskich produktów. Więc no trochę to smutek, ale zobaczymy jak to będzie później, bo może mieli tylko problem z dostawy, bo czasami były grześki, właśnie jakieś wafelki były, a teraz nic. Razem z Eliaszem zrobimy naklejki, bo w końcu nasz elf przyszedł i zostawił Eliaszowi naklejki na stole. Siedział sobie na nich i musimy je jakoś tak rozłożyć, żeby w miarę fajnie wyglądały. Ja myślę, że chyba pomogę Eliaszowi nakleić Merry Christmas, żeby to wszystko razem było, a resztę naklejek on będzie mógł sobie ponaklejać jak mu się podoba. Zdecydowaliśmy się, że tutaj w jego pokoju, to gdzie ma to okno, może tak na schodkach gdzieś możemy je poukładać, zobaczymy, zastanowimy się, będziemy myśleć. Bo przyznaję się, ja nie nadaję się do odmierzania makaronu. Za każdym razem gotuję tego makaronu za dużo i po prostu zakupiłam sobie ostatnią miarkę do odmierzania ilości porcji makaronu. I chodzi tutaj oczywiście o makaron taki, wiecie, spaghetti, więc bierzemy sobie spaghetti i odmierzamy ilość, czyli za mało mam. Tak. Lubię takie gadżety czasami kupować, jeżeli mają mi ubilić i usprawdzić trochę życie, tym bardziej, że już miałam dosyć za dużej ilości makaronu, którą gotowałam, potem nikt tego nie zjadł, w lodówce to kwitło i leżało, więc tym razem nie pozwolę na to i ugotuję tyle makaronu, ile powinnam ugotować.
Możecie na tym dużo zarobić. No i makaronu troszkę za dużo wyszło, więc następnym razem będę wiedziała, żeby użyć, poczekajcie, jednego tego oczka. Dla mnie, dla Eliasza to jest wystarczająco. Myślę, że dla 3 osób, dla nas to będą takie 2 oczka, czyli dwie porcje. Jedno oczko to jest 1 porcja, czyli dla Eliasza i dla mnie to jest 1 porcja. Dla męża będzie 1 porcja, więc chyba już mam ustawione, żeby nie zrobić za dużo makaronu, ale ogólnie obiad wygląda zacnie, nie powiem. Wspomnienia mojej mamy. Wiedziałam, że w tym tempie nie będzie nas stać na opłacenie czynszu w październiku, jeśli w ogóle utrzymamy się tak. Magazyny, banki, koledże i firmy. Mój pocisk wychodzi a jej krótkie loki w korunach. Zgadnij, kogo sobie upatrzyła ma Crazy. Znając siostrę. Jeżeli mój makijaż wygląda jak ser szwajcarski z dziurami, to Was serdecznie przepraszam, ale słuchajcie, kładłam mojego synka spać, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ale było zapytanie, więc chciałabym na nie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję, że nadal zadajecie pytania i nadal je macie, że jesteście ciekawi, jak się żyje w Korei. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was serdecznie do kolejnych pytań, a tutaj odpowiem, bo było zapytanie o sauny. Może od samego początku się przyznam tutaj, że byłam tylko raz w saunie. W saunie takiej sauna spa, bo mamy tutaj 2 rodzaje saun w Korei. Jest taka sauna typowa plus sauna spa i do tego też są takie łaźnie. Odróżnić to, dlatego że sauny to są takie 24-godzinne, gdzie możecie przyjść, kojarzycie te podłogi, takie wiecie, ogrzewane, można sobie rozbić jajko na głowie, zrobić baranka. I tak ja robiłam takiego baranka, tylko byłam bardziej w takim sauna spa, czyli duży ośrodek tutaj w Shinsegae, nawet nagrałam film, więc jeżeli chcecie, to Was serdecznie zapraszam. I tam po prostu było wiele saun różnego rodzaju, do tego wiecie, takie łóżka do leżenia, była restauracja, było zewnętrzne spa do stóp, więc pełny luksus. Do innych saun jeszcze nie chodziłam. Z jednego ważnego powodu, dlatego że ja i moja skóra nie przypadamy za tak wysokimi temperaturami, które są w saunach, dlatego nie do końca mogę do nich chodzić. Kiedyś chciałabym pójść do takiego typowego jjimjang i sprawdzić, jak by było przenocować na przykład przez całą noc. Może się zdecydujemy i pójdziemy razem z moją rodzinką. Wiecie, w takich miejscach też nie do końca można nagrywać, dlatego że to są miejsca, gdzie ludzie odpoczywają i no raczej nie powinniśmy im tak, wiecie, kamerą latać, tym bardziej, że dostaje się tam też specjalne ubranko. W tym spa też każdy dostawał takie specjalne przebranie. Trochę się zdenerwowałam, bo pani mi dała tak szerokie spodnie wtedy, a wcale nie miałam aż tylu kilogramów, żeby musiała mieć aż tak wielkie te spodnie, bo prawie musiałam je trzymać przez cały czas. I są też te łaźnie, gdzie Koreańczycy się po prostu myją. To jest prawdopodobnie spowodowane tym, że kiedyś jednak ten dostęp do łazienek był dużo trudniejszy. Też w takich łaźniach są specjalne osoby, które mogą Was umyć, wyszorować wręcz. Oczywiście to jest dodatkowo płatne, ale są specjalne kobiety, które potrafią wyszorować tak, że prawie macie, wiecie, skórę czerwoną. Tak jak kiedyś i teraz... Jak to jest z tymi, jak to teraz jest z tymi saunami, jjimjangami, to tak jak kiedyś co tydzień się chodziło do takiej sauny, każdy Koreańczyk chociaż raz w życiu był w takiej saunie, teraz już ta kultura trochę spada i bardziej idą w stronę właśnie takiego spa i saun, gdzie mogą właśnie odpocząć sobie razem z swoją drugą połówką, z rodziną, ale już mniej jest takich mniejszych właśnie 24-godzinnych, gdzie można
zanocować za małe pieniądze, do tego odpocząć. Dużo mniej już takich miejsc jest i dużo rzadziej młodsze pokolenie korzysta z takich miejsc. Tym bardziej, że teraz dostęp do łazienek, czyli do łaźni takich, już teraz się tak nie chodzi do łaźni, dlatego że dostęp łazienek w mieszkaniach jest dużo lepszy, jest ciepła woda, ma się z tą swoją przestrzeń dla siebie, chociaż tak jak w starszych dzielnicach, jak mieszkaliśmy na Deti albo w innych dzielnicach, to tak jak w starszych dzielnicach, jak mieszkaliśmy na przykład na Deti, to czasami widywałam panie idące na przykład z takimi koszyczkami. W Daiso można znaleźć takie koszyczki, gdzie normalnie wrzuca się wszystkie swoje kosmetyki i ulicą się idzie z takim koszyczkiem i wiadomo, że panie były właśnie w takiej typowej łaźni, gdzie raz na tydzień na przykład sobie chodzą i tak porządnie wyszorują swoje ciało. Dobra, mam nadzieję, że na pytanie odpowiedziałam. No, mogę powiedzieć tyle, co wiem, bo kultura łaźni, jak widzicie, się zmniejsza i już nie ma takiego dużego zapotrzebowania i większy jednak jest nacisk na te jjimpangi razem z, wiecie, spa na wypoczynek. Dobra, dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Pa!